Zarzucacie mi, że koncentruję się na autach drogich, niedostępnych, unikatowych, wyprodukowanych w niewielkiej serii egzemplarzy. W dzisiejszym odcinku skupię się na autach totalnie innych, produkowanych masowo, w olbrzymich ilościach, które mają swoją szansę na to, żeby być dobrą lokatą. Dlaczego? Dowiecie się o tym w dzisiejszym odcinku. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Pierwszym samochodem, o którym chciałbym dziś opowiedzieć, jest ewenement BMW E36 w nadwoziu coupé. To, co się stało w ciągu ostatnich kilku lat, jest w ogóle nieprawdopodobne. Zostało to zapoczątkowane przez model E30 w nadwoziu dwudrzwiowym z silnikiem 2,5 litra. Jest cała masa fanów tego samochodu, natomiast egzemplarzy 325i po prostu ładnych nie ma. Auta z przebiegami w okolicach 200 tysięcy kilometrów potrafią kosztować 100 tysięcy złotych i więcej. Natomiast egzemplarze, które mają tego przebiegu bardzo, bardzo mało, w ogóle się nie zdarzają. Doprowadziło to do kuriozalnej sytuacji w 2019 roku, kiedy na aukcji w Wielkiej Brytanii samochód z kierownicą po prawej stronie z przebiegiem w okolicach 10 tysięcy kilometrów został wylicytowany za rekordowe 66 tysięcy dolarów. Doprowadziło to do wielu komentarzy, że doszło do czegoś nieprawdopodobnego. Zwykłe E30 dogoniło M3. Jak to w ogóle było możliwe? No właśnie dlatego, że EMEK na rynku z przebiegami do 50 tysięcy kilometrów, czy tam do 100 tysięcy kilometrów jest cała masa, a 325i nie ma. I ta sama historia powtarza się z BMW E36 Coupé z silnikiem 328i. Poniżej 100 tysięcy kilometrów są tylko dwa w Europie. Doszło do absolutnej jakiejś patologii, tak? Jak to możliwe? Samochód wyprodukowany w wielu tysiącach egzemplarzy raptem jest 20 razy mniej dostępny niż M3 w tym samym nadwoziu z przebiegiem do 100 tysięcy kilometrów. Absolutnie paradoks ten sprawił, że można się spodziewać, że te auta będą osiągać coraz wyższe ceny. Samochód, który był kiedyś do spotkania pod supermarketem, dziś stał się unikatem. Żeby inwestycja w taki samochód miała sens, oczywiście musi on spełniać szereg założeń. Przede wszystkim mały przebieg, historia. Najfajniej, żeby była poparta jakąś książką serwisową, jakimiś fakturami, żeby można było ten przebieg uwiarygodnić. Oryginalny lakier też będzie atutem, ale no wiadomo, że po wielu latach przy samochodach użytkowych jest to raczej marzenie ściętej głowy. Fajne wnętrze, fajna tapicerka, fajny kolor, to zawsze jest ważne. W tym egzemplarzu jest niestety automatyczna skrzynia biegów, która z automatu wycina mniej więcej 50% zainteresowanych takim autem. Być może w przyszłości się to zmieni, ponieważ od pewnego czasu da się zauważyć jednak, że skrzynie automatyczne są coraz bardziej akceptowane przez młodych ludzi wchodzących na rynek klasycznej motoryzacji. Szczególnie jest to zauważalne w przypadku Porsche od modelu 964 w górę, gdzie te automatyczne skrzynie są już w porządku, a jeszcze 5 lat temu nikt nie chciał patrzeć na 11 bez manuala. Pewnie tak samo będzie prędzej czy później z BMW, szczególnie, że 328 miało 5-biegowy automat, który jest po prostu dobrym rozwiązaniem. Ale no, dla purystów powinien być manual, szpera i jeszcze najlepiej M-pakiet. Mi osobiście ten egzemplarz się spodobał, bo jest takim dziadkowozem, w sensie nie ma żadnych M-pakietów, nie ma żadnych spoilerów, jest po prostu klasycznym, pięknym BMW. Zatem pokażę Wam, dlaczego ten egzemplarz jest akurat fajny i dlaczego warto interesować się tego typu autami popularnymi. Co jest ważne przy zakupie, na co należy zwrócić uwagę. To jest marzenie ściętej głowy bardzo często, żeby mieć taki zestaw, jak się znajduje w tym samochodzie. Mamy oryginalny pokrowiec na dokumenty. Książeczkę na wszelki wypadek tak zwaną, czyli kartę
na wypadek zdarzenia drogowego, oryginalną BMW. Później mamy książkę z serwisami. To akurat często jest. Instrukcja obsługi. Dodatkowa instrukcja obsługi dotycząca dodatków. Service heft, czyli książka serwisowa. I co my tutaj mamy? Czy mamy pustkę? Czy może jednak nie? Zobacz. No i mamy w miarę pełną historię. Zaczyna się od 1995 roku i tak sobie trwa do 2005. Tutaj samochód zostaje odstawiony na niemalże 10 lat. Jest to potwierdzone w dokumentach niemieckich i wraca na drogi w 2015 roku z przebiegiem 40 000 kilometrów. Później ląduje w Polsce. Jego właściciel, pedantyczny właściciel w Polsce, bo to trzeba powiedzieć i oddać mu naprawdę szacunek, posiadał ten samochód od 2015 roku i również jeździł z nim do serwisu BMW. Więc jest książka serwisowa, ale też nieprawdopodobna liczba dokumentów, dodatkowe kluczyki, tak? Wszyscy by chcieli zawsze mieć 2 kluczyki do samochodu, no tutaj są. I bardzo proszę, prospekt, no miliony faktur potwierdzających historię tego samochodu. To jest szokujące, tak? Takie rzeczy bardzo rzadko się zdarzają i przez to ten samochód staje się unikatem, tak? To stanowi o jego unikalności. Nie tak naprawdę wersja tego samochodu, tylko jego mały przebieg, który wynosi, uwaga, 55 000 kilometrów, tak? Najmocniejszy silnik poza M, to też jest bardzo ważne, tak? No bo może się okazać, że popyt na 316 w tym nadwoziu z takim samym przebiegiem pojawi się o 10 czy 20 lat później, po prostu jak te samochody będą bardzo drogie i będą kosztować, nie wiem, na przykład 50 000 euro, to ludzie zaczną akceptować słabsze motory i wtedy również będą doceniać czy to inne wersje nadwoziowe, czy też inne wersje silnikowe. Natomiast na pierwszy ogień zawsze wzrastają najmocniejsze i najbardziej pożądane wersje. M3 już zdrożało i za nim leci 328i, które jest, nazwijmy to, bardziej grzecznym i kulturalnym samochodem. Ponieważ M3 E36 jest nieco wulgarne, to jest fajnym uzupełnieniem kolekcji, ale dużo bardziej spokojnym. A teraz pokażę Wam lakier. Bardzo proszę, mamy pierwszą warstwę. I tak możemy iść wokół całego auta. Takie rzeczy się po prostu nie zdarzają i powtórzę to jeszcze raz. To wpływa na niepowtarzalność danego egzemplarza, tak? Bo nie można mówić, że każde BMW E36 Coupé 328i jest świetną inwestycją, bo większość z nich jest po prostu zmęczona życiem, na track dayach zajeżdżona, zardzewiała, uderzona, tak? Więc nie rozmawiamy o takich samochodach, bo po pierwsze ich odbudowa będzie nieopłacalna. To jest absolutnie pewne, tak? I nigdy nie da się odbudować samochodu tak, żeby był tak samo dobry jak ten zachowany oryginał. Jak zobaczyłem tapicerkę w tym egzemplarzu, to naprawdę podjąłem decyzję zakupową. Co ciekawe, ja kupiłem ten samochód przez telefon, bo było tak dużo telefonów do pana, a pan był z Poznania, że stwierdziłem, że nie mogę ryzykować. I kupiłem go przez telefon, wszystko się udało. Spójrzcie na to wnętrze. Seledynowe dywaniki. Oryginalne, jeszcze z oryginalnymi zaczepami. No ja czegoś takiego nigdy w życiu nie wiedziałem tak naprawdę. No. Sam jeździłem BMW 325i w nadwoziu coupé z manualem, ze szperą w latach bodajże 2005-2007. Dla mnie to był nudny trochę samochód, tak? Był srebrny, z czarnym wnętrzem. Nie fascynowałem się nim. Nie miałem tylu ekstrasów co tu. Natomiast kompletacja tego egzemplarza zdecydowanie bardziej do mnie przemówiła. No i ten przebieg.
bo wynosi 5. Same piąteczki. 5-biegowy automat, ma 3 tryby pracy, ekonomiczny, sportowy i zimowy. W trybie sportowym zmienia biegi tuż przed ogranicznikiem obrotów, tak więc naprawdę wykorzystuje potencjał dynamiczny tego silnika w pełni. A w bagażniku dla każdego pasjonata marki BMW najważniejsza jest zawartość półeczki z narzędziami. Też wszystko się zgadza. Antyzłodziejka do kół. Chciałbym Wam pokazać również to, co się dzieje pod maską. Bardzo proszę. Brak korozji. Wszystkie cybanty, wszystkie uchwyciki się zgadzają. 193 konie, silnik 2.8 z vanosem, ze zmiennymi fazami rozrządu. Bardzo znany, ceniony, lubiany. Samochód ma oryginalny lakier, ale nie uchronił się przed pewnego typu uszczerbkami. Mianowicie są odpryski, są rysy, są ślady normalnego użytkowania tego samochodu, tak? Są pewne niedoskonałości. To już nie są czasy Warburgów, Trabantów, Maluchów czy dużych Fiatów, o które się ekstremalnie dbało, bo były członkiem rodziny. Lata 90. już rządzą się innymi prawami i bardzo ciężko będzie nam znaleźć samochód absolutnie perfekcyjny pod każdym względem, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Już nikt nie wstawiał samochodów na dywan, nikt z nimi nie jadł obiadów. Dzięki temu są one jeszcze bardziej poszukiwane i docenia się ładne egzemplarze z lat 90. bardziej niż relikty z minionej epoki, z PRL-u. Po prostu może się okazać, że na koniec dnia jest więcej nowych maluchów niż takich BM-ek w stanie bardzo dobrym. Tak? Po prostu inny czas. BMW E36 w nadwoziu coupé z najmocniejszym silnikiem 2.8 uważam, że jest dzisiaj fajną lokatą, fajną inwestycją, która daje spore szanse fajnego zwrotu w przyszłości. Natomiast niewykluczone, że również piękne egzemplarze w nadwoziu kombi, zwanym Touringiem, w nadwoziu sedan będą równie poszukiwane. Tylko to wymaga więcej czasu oczywiście, tak? Wpierw te auta muszą zdrożeć, później przyjdzie kolej na tańsze wersje. Cabrio już odfrunęło. Ostatni raz widziałem, że egzemplarz w tej samej konfiguracji, tylko w kabriolecie, z manualem, z przebiegiem 35 000 km od nowości sprzedał się za ponad 30 000 euro. Tak więc już mówimy o pewnych astronomicznych kwotach. Tak więc też należy pamiętać o innych nadwoziach w perfekcyjnym stanie. Te samochody są dla nas ważne, dla naszej historii i dla naszego sentymentu. Mimo wszystko radzę skupiać się na najmocniejszych silnikach i na oryginalnych wersjach wyposażeniowych. Tak jak w tym przypadku nie jest to czarne wnętrze, smutne, tylko zielone. Może się to niektórym podobać, może się innym podobać bardziej. Ja po prostu stosuję taką strategię, tak to można nazwać, że tego typu rozwiązania mi bardzo pasują, bo przynajmniej się czymś wyróżnia ten samochód na rynku. Trochę się rozgadałem. W związku z tym o kolejnych samochodach powiem za tydzień. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.